Saperka to rzecz często pomijana w naszym ekwipunku, no bo do czego może się przydać? Do wykopania latryny? Przede wszystkim. Dzięki saperce możemy wykopać dołek pod ognisko typu Dakota. Ognisko bardzo praktyczne, na którym możemy przygotować posiłek. No bez saperki jest ciężko. Możemy co prawda posłużyć się jakimś kawałkiem kory, jakimś grubszym kawałkiem drewna i wykopać ten dołek, no ale jest to dość uciążliwe. Saperką idzie dużo szybciej, dużo sprawniej, to po pierwsze. Po drugie, saperka może nam posłużyć do wykopania mini studni, czyli do pozyskania wody z gruntu. Jeżeli przygotujemy sobie taką mini studzienkę, no to mamy cały czas zapas wody, który się odnawia, który wybija nam spod gruntu już wstępnie przefiltrowanej wody. Także saperka ma kilka zastosowań praktycznych. Również możemy się za jej pomocą okopać, na przykład w śniegu, dzięki czemu uzyskujemy osłonę przed wiatrem. W śniegu, w piasku, jeżeli nocujemy na plaży. Także zastosowań saperki jest sporo, na pewno więcej niż teraz przedstawiłem, ale my nie będziemy w tym odcinku skupiać się na zastosowaniach, ale na tych oto saperkach. Każda z tych saperek ma swoje plusy i minusy. No i jak w tych naszych wszystkich zestawieniach sprzętu, tak tutaj chcielibyśmy sobie wybrać konkretną saperkę, która najbardziej nada się nam do bushcraftu, do survivalu. No jak widzicie, różnią się przede wszystkim gabarytami. Ta jest największa. No już teraz mówię wam, że jest to moja ulubiona saperka. Dlatego, że najłatwiej się nią kopie. Jest najbardziej stabilna, no bo wychodzę z założenia, że im więcej elementów ruchomych w sprzęcie, no tym większa szansa na to, że się prędzej czy później rozleci. Tutaj elementów ruchomych nie ma wcale. To jest po prostu no, zwykła, prosta sztychówka, którą możemy kopać i od razu tutaj zaznaczę na wstępie, że znajdujemy się na terenie prywatnym, także wszelkie zniszczenia, jakie tutaj za chwilę zaistnieją, nie dzieją się kosztem lasów państwowych, także spokojnie. No ale dobra, wracamy do tematu. Moja ulubiona, no ale ma jedną główną wadę. Niestety jest sporych rozmiarów i nie da się jej złożyć, także no jeżeli wybieramy się na bushcraft stacjonarny, budujemy obóz, to tak, to jest świetne narzędzie. Natomiast jeżeli przemieszczamy się w terenie, jeżeli obozujemy co jakiś czas, no to będziemy chcieli nosić ze sobą coś bardziej kompaktowego. Wtedy wydawałoby się, że najlepsza będzie ta malutka saperka, którą dodatkowo możemy jeszcze złożyć. Zapakować to wszystko w futerał. W dodatku taka saperka ma jeszcze kilka ciekawych funkcji. Oprócz tego, że możemy nią kopać, no co prawda powierzchnia tutaj tego szpadla jest dużo mniejsza niż w przypadku tej saperki. No ale testowałem tę saperkę podczas poszukiwań kryształu górskiego. Kopałem, no zresztą widać, że ona jest już w takiej kaolinowej glince. Także była mocno testowana w podłożu, no po części skalistym. To była ziemia ze skałami. Dała radę, nic się tutaj nie luzowało, nie wyszczerbiła się. Tak samo ta saperka była testowana podczas poszukiwań złota w podobnym podłożu wymagającym. Również się nie rozleciała. Nic tutaj nie zostało wyszczerbione. Nie testowałem jeszcze tej saperki, jej boję się najbardziej, bo ona ma dużo takich ruchomych tutaj elementów, tych zatrzasków, to wszystko może puścić. Także za chwilę solidnie ją przetestujemy. To jeszcze nie będą te testy, o których wspominałem, takie do zajechania. Po prostu sprawdzimy, jak te wszystkie saperki sprawdzają się w robotach typowo leśnych. Ta piłka do niczego się nie nadaje, od razu wam mówię. To jest Bayer, krawędź, która udaje piłkę, która nawet nie jest tak naprawdę ostra. Jak widzicie, męczę tę gałązkę i męczę. Na upartego może i bym ją ściął rzeczywiście, ale to nie ma najmniejszego sensu, można się zajechać. Jest mobilna, to prawda, można ją szybko rozłożyć. Tutaj tylko wystarczy teraz dokręcić, można ją pod różnymi kątami złożyć. Jeżeli zrobimy to na przykład w ten sposób, to mamy coś na zasadzie motyki, na przykład do zagarniania popiołu z ogniska. No jeżeli będziemy chcieli zakopać ognisko z powrotem, mamy po wykopanym ognisku na przykład kupę ziemi i z powrotem możemy zagarnąć. Także taka prosta funkcja, ale
przydatna. No jest to po prostu saperka, nic więcej. Nie sugerujcie się tą krawędzią tnącą, tą piłą, bo ona do niczego się nie nadaje, nawet nie jest ostra. Teraz dla porównania najmniejsza saperka, a właściwie jej dodatkowe ostrze. No i pięknie. Zastanawia mnie, czy jakiekolwiek zastosowanie ma ta niby maczeta, czyli kolejna końcówka z najmniejszej saperki. No zobaczmy. Nie wiem, czy to się bardziej złamało, czy ścięło, ale kontynuujemy testy. No, gnie się. Przez coś takiego grubego się nie przetnie. No poszło. Sprawdźmy dalej. To jest już za grube. Poszło. Jak widzicie, no ciężko będzie mi teraz po to się przedostać, bo tu jest lód o grubości milimetra. No także straciłem ostrze. Spróbuję się tam jeszcze jakoś dostać. W każdym razie potrafi ta końcówka wyskoczyć. Saperki służą przede wszystkim do kopania i to będziemy chcieli teraz sprawdzić. Ta jest po prostu idealna. Nie mogę kopać bez większych przeszkód, mimo to, że znajdują się tutaj korzenie, to ona z łatwością je będzie przecinać. No jest przede wszystkim stabilna. Kopać taką saperką to jest po prostu przyjemność sama. Ta rękojeść jest tutaj najdłuższa ze wszystkich saperek, także z łatwością wykopiemy dołek taki, jaki jest nam akurat potrzebny. Zajmuje to dosłownie chwilę. Saperka Bundeswehry również z łatwością wbija się w glebę, z tym, że jest tutaj już wyraźnie ciężej kopać na stojąco, dlatego że bardziej musimy się schylić. Ta rękojeść jest no po prostu krótsza. No ciężej się kopie tą saperką, ale nie na tyle ciężko, żeby została ona zdyskwalifikowana, dlatego że ta powierzchnia kopiąca jest również tutaj duża. W miarę łatwo mogę wykopać dołek. No ta jest już zdecydowanie najkrótsza. Tutaj porównanie wbiję na tyle też. O, jest zdecydowanie najkrótsza, także ciężko będzie nam nią kopać. Trzeba się schylać po pierwsze, po drugie ta powierzchnia kopiąca no jest nijaka, to jest jak w zasadzie łopatka ogrodowa. Ciężko nam będzie przebić się przez korzenie czymś takim. Dziurka kopie się mała, no zdecydowanie najciężej kopie się taką saperką, w dodatku niewygodnie. Najmniejsza spośród saperek, oprócz funkcji piły i noża maczety, ma jeszcze możliwość zamienienia ją w toporek. Toporek, siekierkę. Ale po tym, jak zobaczyłem, w jaki sposób działa maczeta, że przy uderzeniu to może wszystko wyskoczyć, to boję się naprawdę tej siekierki używać, żeby nie było sytuacji, że podczas rąbania ona mi wyskoczy i sprzeda cios prosto w głowę. Zresztą sami zobaczcie, to nie jest stabilne. To jest dziwne. To się wszystko tutaj rusza. Także w dodatku no nie jest wstępnie naostrzona. Jest tępa całkowicie. Teraz zobaczymy, czy tnie chociaż takie drobne badylki. I drobna uwaga, jeżeli chcemy przeciąć taki badyl, no, początkujący będzie próbował zrobić to w ten sposób, uderzać, ale wtedy badyl sprężynuje nam na pniu. Najlepiej jest położyć go na kancie pniaka i wtedy pod skosem uderzać. No, z tym, że tu jest to utrudnione, bo raz, że siekierka jest tępa, dwa, że to wszystko lata tutaj. Patrzcie. No, jakoś od biedy można coś przerąbać, ale po pierwsze musiałbym tę siekierkę naostrzyć najpierw,
bo nie jest fabrycznie naostrzona, no nawet działa. Jest tempa, jak widzicie, nie naostrzona fabrycznie, no ale z tym można sobie poradzić, ostrząc ją po prostu. Bardziej bałbym się tego tutaj mocowania. To wszystko lata. To wszystko, jak widzieliście przy teście maczety, czy tam noża z tej siekierko saperki, no to wszystko może po prostu puścić, nagle przy mocniejszym gdzieś uderzeniu wyskoczyć, a to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli używamy właśnie toporka. Rąbiąc drewno, no niech nam to wyskoczy, wyleci i da prosto w głowę przy zamachu. Nie używałbym tego typu narzędzia. Jest to dla mnie całkowicie beznadziejne rozwiązanie, jeżeli chodzi o mocowanie tutaj. No nawet ciężko to wyciągnąć teraz. Się czasami zakleszcza. Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jak można na podstawie czegoś takiego blokować tak niebezpieczne narzędzia jak piła, siekiera. To wszystko można z łatwością stąd wyrwać, nawet jeżeli bym chciał. No, nie polecam wam tej saperki po prostu. Mimo że ma dodatkowe narzędzia, mimo że piłka się sprawdza bardzo dobrze, to jednak ogólnie jest to narzędzie na tyle awaryjne właśnie przez te elementy ruchome, przez te mocowania, że odradzam wam używanie tej saperki. Czas na małe podsumowanie. Wszystkie te saperki pochodzą od marki MFH. No i jak łatwo teraz zauważyć po testach, MFH ma w swoim asortymencie zarówno produkty wysokiej, jak i niskiej jakości. Tak samo jest w przypadku innych marek, które niezbyt lubicie, takich jak Texar czy też Miltek. Wielokrotnie już o tym mówiłem, że zarówno Miltek, jak i Texar mają produkty wysokiej, jak i niskiej jakości. No i dlatego pokazujemy wam wszystkie produkty po to, żebyście mogli na podstawie testów zdecydować, co jest warte zakupu, a co nie. No i w tym wypadku zdecydowanie odradzam wam tę saperkę. Po pierwsze, słabo sprawdza się jako saperka ze względu na małą powierzchnię kopiącą, krótką rękojeść, niewygodnie się kopie, w dodatku ciężko się nią kopie. No i też słabo sprawdza się jako narzędzia dodatkowe, takie jak siekierka, głównie przez system mocowania na ten tutaj zatrzask. To wszystko tutaj lata, jest niestabilne, jak widzieliście na przykładzie noża, maczety, cokolwiek to było, potrafi wyskoczyć, a jest to zwyczajnie niebezpieczne. Dlatego odradzam wam używanie tej saperki, mimo to, że piłka w niej rzeczywiście dobrze się sprawuje, no ale jeżeli kupiłem saperkę, to po to, żeby nią kopać, a nie żeby piłować, także dla mnie ta jest skreślona. Zastanawiałbym się nad tymi dwoma saperkami. Ta jest najsolidniejsza, najwytrzymalsza, z drewnianą rękojeścią. Szpadel w niej jest idealnych rozmiarów, no po prostu najlepiej, najwygodniej kopało mi się tą saperką. Natomiast ta, jeżeli potrzebujemy czegoś mobilnego, saperki, którą możemy złożyć, co prawda przy silniejszym kopaniu może się tutaj to pokrętło luzować, no ale wtedy wystarczy je jednym ruchem dokręcić, kopiemy dalej. No a plusem jest to, że możemy taką saperkę złożyć, schować w plecaku. No tę jest schować ciężej, dlatego na waszym miejscu, jeżeli wybierałbym jedną z tych trzech saperek, no zdecydowałbym się między tą a tą. Zależy, do czego saperki potrzebujemy. Jeżeli do stacjonarnego bushcraftu gdzieś na miejscu, do takich solidnych prac obozowych, wybrałbym taką saperkę. Natomiast jeżeli podróżujemy, jeżeli zatrzymujemy się codziennie, budujemy nowy obóz, no to taką mobilną. Zapraszam was na kanał Adventurer. Tam korzystam z tej saperki podczas poszukiwania kryształu górskiego. Również znajdziecie wśród starszych filmów odcinek o złocie, gdzie używam tej saperki. Także są one solidnie przetestowane, mogę je polecić. Nie mogę polecić natomiast tej oto mini saperki wielofunkcyjnej. Jak już wcześniej mówiłem, jeżeli coś jest do wszystkiego, to zazwyczaj jest do niczego. W przyszłym odcinku zajmiemy się testowaniem racji żywnościowych, także będzie ciekawie. Powiemy sobie o tym, w jaki sposób takie racje podgrzewać. Jest kilka sposobów, wszystkie sobie przetestujemy. No a tymczasem na razie. Trzymajcie się i czołgiem.